Witamy, Tomku, naszych widzów. Mamy Witaj, Pawle. coś bardzo ciekawego moim zdaniem. Jest tak ciepły, tak świeży, prawdziwa nowość. Nadjeżdża. A i to w jakim towarzystwie, nie? Ciągnik John Deere'a to jest klasa sama w sobie. Tak jest. I siewnik Sola. I siewnik Sola, ale jaka Sola? Sola zupełnie nowa. Tak. Premiera była na targach Agritechnika w listopadzie 2023. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, rozkładamy. Do 75 cm, 8 rzędów. Tu możemy co 5 cm robić. Podejdźmy, zobaczymy. Dokładnie tak, ale też zwróćcie uwagę na to, że maszyna w złożeniu miała tylko 3 metry, a ma 8 rzędów. Tak. I to jest bardzo cenne. Tu widzimy system, tak zwany wariant przesuwny. Wkładamy ogranicznik w odpowiednie miejsce, na przykład na 75 cm. Albo 40 cm. I co 5 cm możemy sobie hydraulicznie zsunąć. Nie wiem, czy pamiętasz, ale generalnie chyba tam też około 40 cm, czy nawet nie, powyżej 40 cm jest większość tych, które są składane. Tak. A tu mamy 40 cm. 40, ale te 40 tutaj przy tej sekcji jest stosowane do transportu właśnie. Natomiast zaczynamy tutaj rozstawy między rzędami. 45 cm, 50, 55, 60, 65, 70 i 75 cm. Sola, marka hiszpańska, rodzinna firma. Tak jest, marka hiszpańska z wieloma tradycjami. Dokładnie. Siewniki od ponad 20, prawie że 25 lat produkują. Ten siewnik jest taką odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Dokładnie. Na maszyny do siewu uproszczonego i bezpośredniego, czyli generalnie w bardzo trudnych warunkach. Na przykład może współpracować z Czajkowskim albo z innymi maszynami, bo to jak najbardziej jest preferowane. Albo Solo, bo dokładnie. Czajkowski wiadomo, to uprawa pasowa, jeszcze inna historia. Ale zwróćmy uwagę, bo to się robi modne i klienci jak gdyby szukają takich rozwiązań, żeby za jednym przejazdem załatwić wszystko. Tak jest. Siewnik całkowicie elektryczny. Siewnik elektryczny, dużo też hydrauliki ma. Jeżeli mówimy o elektryce, to mówimy przede wszystkim o napędzie aparatów rozdzielających ziarno. Tak, bo to jest też warte zwrócenia uwagi, bo to jest taki szczegół, na który nie wszyscy jak gdyby zwracają uwagę, bo czasami klienci dzwonią, się pytają, czy jest elektryczny w rozumieniu, że jest sekcja napędzana elektrycznie, ale też również podsiewacz nawozów. Ponieważ system ISOBUS, mapy pola i to wszystko służy do rolnictwa precyzyjnego. 4.0 popularnie się obecnie mówi, ta nomenklatura się wzięła między innymi z John Deere'a. I żeby mieć pełne panowanie nad tym, to jednak musi być jedno i drugie elektryczne. Tak jest. Zobaczmy może sobie ten siewnik od ogółu do szczegółu. Mamy go tutaj zmontowanego, tak jak wspomnieliśmy, 8 rzędów. Tak. Ustawiliśmy go dzisiaj specjalnie do filmu na kukurydzę. Tak. I pewnie tą kukurydzę też będziemy siać za pewien czas. Zapraszamy już z góry wszystkich na tą prezentację. Może siać też rzepak, mamy też tarcze przygotowane do rzepaku. Może siać też burak, może siać też fasolę. No, tych upraw jest dużo, słonecznik. Tak, bo coraz więcej się zaczyna tego precyzyjnego rolnictwa też w siewnikach punktowych. I zacznijmy właśnie od ogólnego. Zbiornik. Tutaj mamy nawóz, podsiewacz nawozu 1400 litrów. Tutaj mamy wersję siewnika z nabudowanym podsiewaczem na siewniku. Tak jest. Istnieje też wersja, że w ogóle nie ma tego zbiornika, ale jest zbiornik czołowy. Tak. I boczna instalacja z przewodami obok ciągnika i również redice podsiewające już na siewniku. Tu jest dosyć duża swoboda, jeżeli chodzi o tą kwestię. Akurat wybraliśmy na Polskę i zresztą jesteśmy jednym z nielicznych krajów, do których jak gdyby dojechała Valotera. Tak. Też, nie Valotera, tylko Velox. Velox, przepraszam. Valotera to Monosem mają również podobne rozwiązania. Podobne, aczkolwiek jest kilka różnic. Też jest bardzo istotne to, że ja zwracam uwagę zawsze na solidność konstrukcji. Skoro mówimy o dużym zbiorniku, to przyjrzyjmy się może oprócz tego, że rama jest rozsuwana od 3 metrów do pełnego rozstawu, popatrzmy na samą ramę, bo to jest bardzo ciekawe, szczególnie kiedy jest nowy produkt na rynku, warto zwrócić uwagę na pewną solidność konstrukcji. Tak, warto też zwrócić na jakich to jest profilach, to jest bardzo mocne, bardzo solidne i trwałe. Tak. Układ zaczepowy też specjalnie wzmocniony. Tak. Tutaj widzimy też siłowniki hydrauliczne się pojawiają. Tak. To jest taki układ przeniesienia obciążenia z ciągnika na siewnik. I to jest na siewniku. Tak. I on współgra z układem docisku sekcji wysiewającej. Ja tylko powiem tak tytułem wstępu, że sama sekcja
w zależności od doposażeń, które są zamontowane, waży około 120 kg. Natomiast ten tutaj siłownik hydrauliczny na każdej sekcji może zwiększyć jej docisk nawet do 350 kg. Czyli faktycznie to powiedzmy uproszczone rolnictwo, żeby już nie wchodzić w szczegóły, mocno uproszczone. Jak najbardziej da się realizować. Tak jest. Też zwróćcie uwagę, bo to jest oprócz, możemy siłowniki dawać nie wiadomo jaką siłę. Bardzo solidna konstrukcja tego czworoboku równoległego. To jest żeliwna konstrukcja ze specjalnego odlewu, która jest naprawdę hipermocna. To jest bardzo istotne. Siewnik był testowany w okrutnych warunkach. Nikt z nas nie chciałby prowadzić rolnictwa w Hiszpanii, gdyby się dokładnie przekonał. I to jest kilka lat bardzo dobrych, dokładnych doświadczeń po to, żeby właśnie dopracować ten produkt. Tutaj uzupełnię tylko, ten układ przeniesienia obciążenia wspomaga niejako sam docisk sekcji. Tak. Także nie ma takiej mocy, żeby nie wysiać równo na głębokość. Głębokość w tym siewniku producent gwarantuje od centymetra do 10 aż. Czyli jak ktoś wpadnie na pomysł siać bobik na przykład, czy fasolę bardzo głęboko, będzie mógł to zrobić, również w ciężkich warunkach. Właśnie, zwróćmy też uwagę, jak patrzymy już teraz na sekcję, wszystkie elementy sprawiają wrażenie przewymiarowanych, nie? Tak. Tu mamy redlicę do nawożenia. Tak jest, redica to już zupełnie inaczej wygląda jak dotychczas spotykane. Zupełnie inaczej. My przywykliśmy do redic talerzowych, takich dwutalerzowych właściwie. Tak, na sprężynie, albo tam innych rozwiązań. sprężyny, tak takiej zagiętej w kształcie S. Natomiast tutaj mamy specjalnie wózek taki jak gdyby. Tak, i ta redica talerzowa, nawet trudno to redicą nazwać, bo to jest potężny talerz. Tak. Karbowany, ostry, że może rękę uciąć. Pod pewnym kątem, żeby zawsze była ta motoryczność, żeby było przeniesienie napędu. Dokładnie. I żeby on się dobrze toczył i wcinał w glebę. Natomiast koło będzie nam pilnowało głębokości. Tak, i właśnie to jest właśnie bardzo cenne, ponieważ chodzi o to i musimy zawsze pamiętać przy tego typu rozwiązaniach, kiedy mówimy o uproszczonym rolnictwie, nie wiemy na jakich warunkach się przyjdzie nam pracować, to mogą być naprawdę, trafimy na przykład, szczególnie to jest przy rzepaku, kiedy jest właściwie po wegetacji roślin, pole jest naprawdę suche, a mamy wcisnąć redlicę i sekcję, te parametry typu, że mogę dojść do ponad 100 kg, nawet 300 kg, czy tutaj i mogę to regulować, jest bardzo istotne. Też jest inny aspekt, że przy takich parametrach nacisku pojawić się mogłoby, czy czasami się nie będzie przegłębiało. I tu jest też właśnie ta myśl pokazana, że jest to koło kopujące, utrzymujące nam idealną głębokość. Dokładnie. Też zwróćcie uwagę, bo to widać przy tych rozdzielaczach gwiaździstych. Tak, rozgarniacze gwiaździste, obrotowe, one jeszcze dodatkowo mają jeden smaczek, że pracują w pozycji tak zwanej pływającej, czyli kopiują nam ładnie teren i mają też taki wieniec tutaj z takiego tworzywa sztucznego, bardzo odpornego, po to, żeby nam się nie zagłębiały i nie szły jak pług. Tak, i żeby one mają pracować powierzchniowo. Dokładnie. Generalnie odpowiadają za przygotowanie tej części takiej, gdzie już będzie bezpośrednio redlica wsiewała. Tak jest. Potem mamy oczywiście część, która nam przygotowuje samą redlicę. Tak samą, przepraszam, bruzdę. Bruzdę i dno Tutaj bruzdy. mamy osłonę talerzy, żeby się nam nie wyszczerbiły. Mamy dwa talerze potężne i co ciekawe, sola ma kąt otwarcia bruzdy 9 stopni. Natomiast większość producentów ma od 11 nawet do 15 stopni. Oznacza to, że przy dużym, szerokim kącie otwarcia nasze boczne ścianki bruzdy będą bardziej zagęszczone. Tak. I co to daje? Sprawia to, że będzie trudniej nawet tą bruzdę zamknąć. Mówimy tutaj o warunkach no-till, albo taki prosty till. Ale też zwróć uwagę na jedną rzecz, że z kolei ten kąt też jest o tyle też istotny, ponieważ będziemy różne rośliny siali. Na przykład rzepak. Ja mam takie przygody, nie chciałbym jak gdyby żadnego tutaj producenta dyskryminować, niemniej jednak zwróćmy uwagę, że paru producentów ma pewien problem, że w momencie, kiedy jest zbyt szeroka bruzda, a dają, ja bym powiedział, z pewnym pędem nasiona i też pokazywali mi użytkownicy zdjęcia, że te nasiona po prostu rzepaku wypadają praktycznie bez jakiejś tam kontroli. W każdym bądź razie nie w bruździe. Tak. Natomiast tutaj też mamy redlicę wysadzającą, która nam robi piękne V
Tak. I te nasionka nie mają takiej tendencji do toczenia. To jest szczegół, ale bardzo istotny. Koło Pro. Koło Pro, takie dociskowe tutaj mamy z tyłu. Oczywiście ono jest dedykowane do drobnonasiennych. W kukurydzy nie zaszkodzi. W tych warunkach takich rzepak, uproszczonych to uważam, że nawet byłoby zalecane. Tak. Tutaj mamy regulację układ właśnie. regulacji głębokości roboczej ze skalą. Tak. Kręcimy po prostu tutaj tym uchwytem i nam się zmienia skok tutaj koła. Jak widzę, podwójna regulacja tych jak gdyby kół gwiaździsto-dociskowych, tak jest. zamykających jak gdyby bruzdę. Tak jest, tylny blok dociskowy z kołami. Tutaj mamy koła metalowe, Tak. potężne, dosyć ciężkie, z regulacją docisku, nawet do ponad 50 kg. Natomiast tutaj tym ustawiamy kąt ustawienia tych kół. Ja tu je spróbuję. O, Jest. nie? W zależności od tego, jaka będzie bruzda i jaki ma być stopień zamknięcia tej bruzdy. Zawsze pamiętajmy, że przy regulacji siewnika, szczególnie w tej początkowej fazie, warto zobaczyć, jak to wszystko reaguje w tych konkretnych warunkach, przy konkretnej wilgotności, Tak. konkretnym rodzaju gleby. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy w pole wjedziemy i będziemy tym siać. Jeszcze, Tomeczku, musimy poczekać. Mamy tutaj jeszcze zbiornik. On się fajnie otwiera, można tu je pokazać. Cyk. Proszę bardzo. 70 litrów pojemności. Czyli całkiem sporo. Tak, specjalnie tworzywo, bardzo wytrzymałe na uderzenia, na różne Na warunki zewnętrzne słoneczne, dokładnie, warunki. tak. Jest szczelny, ma uszczelkę, także nic tutaj nam z wilgoci nie wejdzie. To jest... Potem ze zbiornika mamy przejście do aparatu rozdzielającego, czyli do serca siewnika. Ja mogę pokazać, jak on w środku wygląda. To jest aparat wysiewający, uważany za jeden z najlepszych na świecie, Precision Planting. Tak jest. Czyli amerykański, tutaj powiedzmy, aparat. Zdejmę osłonę. Tutaj przy okazji widzimy silnik. Ten silnik napędza nam bezpośrednio tarczę wysiewającą. Jak zdejmę tutaj tą zawleczkę, to możemy zdjąć tarczę i tutaj widzimy eżektorek. Tak jest. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o pojedynkowanie ziarna, to tutaj mamy elementy zgarniacza. Właściwie wszystko. Jest wyjątkowo prosty, ale też, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jest dostępny ten aparat wysiewający. Jest dostępny, łatwo dostępny. Oczywiście, jeżeli chcemy wysiać inną roślinę typu rzepak, burak, Tak. no to wymieniamy tarczę i wymieniamy te elementy typu właśnie tutaj ten eżektorek taki okrągły. Dokładnie. Nie? I 5 minut mamy siewnik przygotowany do wysiewu zupełnie innej rośliny, co jest przydatne na przykład dla tych, którzy robią usługi. Bardzo ciekawa konstrukcja, nowatorska, odpowiadająca nowym trendom w rolnictwie, bo powiedzmy idziemy w te uproszczenia, obniżamy koszty przejazdów, innych rzeczy. Uważam, że to jest bardzo ciekawa propozycja na właśnie ten nowe rolnictwo, nowe otwarcie rolnictwa dla firm usługowych, gdzie chcemy, powiedzmy, bezpiecznie się poruszać po drodze, bo mamy 8 rzędów w 3 metrach i nie mamy skomplikowanej ramy składanej, która też rodzi pewne konsekwencje. Dodajmy też do tego, że tym siewnikiem możemy bardzo szybko siać. Dokładnie. Oczywiście nie padnie tutaj konkretna cyfra, bo to musimy sobie sami też przetestować na polu. I w różnych na pewno warunkach będzie to może być cyfra różnie. dwuliczbowa. Tak jest, składająca się z dwóch Dwucyfrowa. liczb. Dwucyfrowa. Jak widzicie, otwieramy się na nowe rolnictwo z nowymi produktami.